Nody i łykarzy. Co to jest? I jak to działa? Postaram się wszystko wyjaśnić w tym filmie, ale zastrzegam od razu, ten film nie jest filmem poradnikowym. Jak zarabiać na nudach. Film jest podzielony na konkretne tematy, które aktualnie widzicie na ekranie. Dla nowych graczy polecam obejrzeć wszystko po kolei, aby dobrze zrozumieć całość. Na koniec dodam, że wszystkie linki macie w opisie filmu. Nudy są to takie ikonki widoczne na mapie. Aktualnie widzicie wszystkie ich ikony. Są również nudy produkcyjne, których ikony wyglądają tak. I je możecie znaleźć w nudach, których ikony widzieliście wcześniej. Nudy produkcyjne przeważnie możecie znaleźć w tych ikonach na mapie, lecz jest zasada. W tym momencie można również znaleźć je w ikonach wiosek. W nudach produkcyjnych możemy pasywnie wydobywać surowce, a bardziej dokładnie robią to nasi pracownicy, których zatrudniamy. Lecz o tym za moment. Aby dany node mieć na naszą własność, musimy do niego pojechać i go kupić. Za punkty konkurencji u Node Managera. Punkty konkurencyjne zdobywamy wykonując questy. Mamy też możliwość kupowania zdalnie, jeśli mamy aktywny ten item. Na mapie nody zawsze są połączone taką linią. Nie jest ona bez przyczyny. Generalnie nodów nie możemy kupować same jak chcemy. Muszą być one połączone zawsze z głównym miastem lub wioską. Tak jak prowadzić linię. Możemy również sprzedać danego noda, odzyskując tym samym wydane punkty kontrybucji. Miasta główne lub wioski, czyli z taką ikonką na mapie, możemy w nich kupować domki, które z kolei mają różne zastosowanie. Niekiedy możemy też kupić domki w innych nodach. Domki też są połączone linią, tak jak nody, z tą samą zasadą. Miasta posiadają swoje magazyny, których maksymalną pojemność możemy zwiększyć, kupując domek z magazynem. Domki możemy kupić zdalnie, nie musimy być w danym mieście. Domki kupujemy za punkty kontrybucji, ale to co w tym domku ma być, kupujemy za silver, czyli za gową walutę. I kiedy nody, które są najbliżej danego miasta głównego, mają również możliwość kupienia domków, np. z magazynem, która zwiększą nam pojemność skrzynki w głównym mieście. Przykład takiego noda widzicie na ekranie, gdzie on zwiększa mi pojemność magazynu w Velia. Łokarze są to nasi pracownicy, którzy automatycznie wykonują dla nas czynności, takie jak wydobywanie surowców, produkowanie różnego rodzaju produktów w pracowniach, w wynajętych przez nas domkach w miastach. Pracownikom zatrudniamy za walutę w ksiąg. U NPC, który zajmuje się pracownikami. Pracowników możemy kupić od innych graczy lub welować ich na szczęście. Każda innoloka kosztuje nas 5 energii. Każdy jeden pracownik zajmuje jeden slot łóżką w mieście lub wiosce. Każde miasto lub wioska podstawowo ma jeden slot na pracownika. Aby mieć więcej slotów, musimy w danym mieście, wiosce kupić dom z dodatkowymi łóżkami, slotami dla naszych pracowników. Najwygodniej będzie wejść w dane miasto i w prawym górnym rogu ekranu wybrać opcję Lodging. W tym momencie zaznaczono wszystkie domki, które mają możliwość kupienia w nich łóżek. Sloty dla pracowników możemy również kupić za perełki, czyli płatną walutę, lub za punktem loyalty. Tym walutą dostajemy codzienne logowanie w wysokości 200 punktów.
Aby danego pracownika wysłać do pracy, by wydobywał nam surowce, musimy udać się do noda i go wykupić, następnie w nim kupić nod produkcyjny. Gdy to zrobimy, to klikamy na ten nod produkcyjny. Wówczas ukaże nam się okienko. Wtedy wybieramy pracownika z danego miasta i ustawiamy mu, ile razy ma powtórzyć czynność wydobywania. Warto wspomnieć, iż pracownik najpierw musi dojść na miejsce pracy. W momencie, gdy będzie na miejscu, poświęci on dany czas na wykonanie pracy. Następnie musi on wrócić do punktu startowego, odnieść surowce. By móc wysłać pracownika do noda z danego miasta, musi być on połączony z tym miastem, linią, o której wspominałam wcześniej. Pracownicy, których widzimy na liście, ułożeni są od tego, który najszybciej wykona swoją pracę, do tego, który najwolniej. W tym momencie warto wspomnieć, że w grze na ten moment mamy 3 klasy pracowników. Dany region ma swój. Różnią się oni nazwą i wyglądem, ale zasada pozostaje ta sama. Ja za przykład wezmę region Balenosu i Sandy, gdzie pracownikami są goblin, człowiek i gigant. Kolejność, w jakiej wymieniłam, nie jest przypadkowa. Gobliny cechują się szybkością, ale mają małą wytrzymałość. To znaczy, posiadają największy współczynnik pracy i poruszania się, ale mają mało staminy. Jeśli stamina spadnie do zera, pracownik przestanie pracować i będzie trzeba ją uzupełnić. Jak to zrobić, o tym później. Dodatkowo mają wysoką statystykę szczęścia, która daje nam szansę na to, że pracownik przyniesie nam dodatkowy item. Klasa człowieka ma wysokie szczęście, natomiast prędkość chodzenia i pracy jest umiarkowana. Gigant cechuje się największą wytrzymałością i produkuje więcej surowców, lecz jest wolny. Aktualnie w grze możemy kupić pracowników w 5 rangach: Beginner, APS, Skillet, Professional, Artisan. Im lepsza ranga pracownika, tym lepszy pracownik. Czyli szybciej pracuje, ma większe szczęście i większą wytrzymałość. Każdemu pracownikowi można podnieść rangę wyżej. Na 10. poziomie dostaje jedną szansę na zdobycie większej rangi. Następnie na 20., 30. i na 40. dostaje ostatnią szansę. Generalnie najlepiej szukać pracowników z rangą Professional. Gdy osiągnie 20. poziom, próbować podnieść go do rangi Artisan. Mamy wtedy 50% szansy, że się uda i 2 próby. Co za tym idzie? Dość rzadko zdarza się sytuacja, że nie uda się podnieść rangi. Każdy pracownik w trakcie pracy i zdobywania poziomów uczy się nowych skilli. Skille podnoszą statystyki pracownika, jak prędkość pracy, chodzenia, jego szczęście i inne. Na ten moment pracownik maksymalnie może osiągnąć 40. poziom. Na tym poziomie każdy dostaje umiejętność Deliver, która daje nam możliwość wyboru, do jakiego miasta pracownik przynosi surowce. Skille pracownika możemy rolować na inne. Każda próba zmiany skilla pochłania 20% poziomu pracownika i musi osiągnąć 30 poziom, by móc zmieniać jego skilla. Pora powiedzieć, jak uzupełniać staminę naszym pracownikom. Możemy to robić na 2 sposoby: ręcznie lub automatycznie. Ręczne uzupełnianie staminy polega na wejściowym okienku z pracownikami. Następnie przycisk Recover All. Wybieramy, czym chcemy odnowić staminę i klikamy Recover. Automatyczna opcja wymaga posiadania Family Inventory. Jak go zdobyć, pokazuję na tym filmie. Link w opisie filmu. Ponownie wchodzimy w okienko z pracownikami. Klikamy przycisk Recover All. Następnie zaznaczamy opcję Auto Recover. Od tej pory nasi pracownicy automatycznie będą pobierać dane jedzeniem z Family Inventory. Jeżeli ich stamina spadnie poniżej 3, nie muszą chyba dodawać, że jedzenie musi znajdować się w tym ekwipunku. Staminę uzupełniamy 2 produktami, mianowicie upieczonymi kurczakami lub piwami. Kurczaki i piwo produkujemy w naszej rezydencji, którą kupujemy na danym mieście. Następnie musimy zdobyć stół do gotowania i musimy go postawić w naszym domu. Podstawowy stół kupimy od tego NPC w Rivernie. Więcej o stołach i cookingu w filmie o Masterio. Gdy mamy już stół do gotowania w domu, podchodzimy do niego i dorzucamy niezbędne składniki, by dana potrawa powstała. Jakie składniki są potrzebne, aktualnie widzicie na ekranie.
Niektóre z nich mogą pozyskiwać nasi pracownicy. Najbardziej polecam zakupić te 3 nody i zakupić w nich nodę produkcyjną, którą produkują ziemniaki oraz kurczaki. Pozostałe produkty kupimy od tego samego NPC, co stół do gotowania. Na to, jaką ilość produktów z gotowania otrzymujemy, ma wpływ maestria. Co to jest i o co z tym chodzi, możecie zobaczyć również w moim filmie o maestrii. Standardową link w opisie filmu. Potrzebuję znaleźć, w jakim nodzie wydobyła się dany surowiec? W takim razie polecam zajrzeć na tę stronę. Jest to internetowa mapa z praktycznie wszystkimi nodami w grze i nie tylko. Dzięki tej mapie możemy poszukać, gdzie pracownicy mogą wydobywać interesujące nas surowce. Dodatkowo od razu możemy obliczyć, ile punktów konkrybucyjnych będziemy potrzebować na zakup wszystkich nodów. Swoją przygodę z pracownikami i nodami polecam zacząć od wykupienia tych 3 nodów, które pokazywałam wcześniej, i kupić szybko jakichś pracowników, którzy od razu będą wydobywali nam niezbędne surowce potrzebne do gotowania potraw przywracających staminę. Najlepiej nadadzą się do tego zadania 2 gobliny i 1 gigant, jeśli nie posiadacie Family Inventory. Natomiast jeśli owe posiadacie, to najlepiej kupić samych goblinów na minimalny niebieski ransom, czyli na skillet. Trakcie gdy starajcie się ich wymienić na pracowników, rangi profesjonal lub artisan. Jeśli zrobicie to wszystko, co powiedziałam, to nie będziecie mieli problemu z odnawianiem staminy pracownikom. Moich 3 pracowników jest w stanie spokojnie wyżywić 60 aktualnie pracujących workerów. W trakcie gotowania jedzenia lepiej zainwestować w skrócony czas gotowania, a niekoniecznie w masterstwie. Odnośnie workerów i nodów, myślę, że przekazałam wszystko, co trzeba wiedzieć. Jeśli jednak jakaś kwestia okaże się niejasna, zachęcam zadać pytania na naszym Discordzie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.